Witam Was serdecznie. Słuchajcie, trzeba się ogolić, to jest ewidentne i bezdyskusyjne. Zrobimy to razem i zrobimy to znowu z Tatarą Muramasu. Tak, Tatara Muramasa, tak jak ostatnio słowo się rzekło, schodzimy w dół. Czemu w dół? Bo jest to maszynka z 5 różnymi ustawieniami. Od 1 do 5. Tak jak zaznaczyłem na ostatnim filmie, idziemy od góry w dół. Czyli 5 mamy za sobą. Idziemy dzisiaj 4. pozycję. Zapraszamy ją na skórę i weryfikujemy, co nam daje. Ostatnie golenie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na film. Proszę o nadrobienie lektury audiowizualnej. Ostatnie golenie podało nam wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, absolutnie bezdyskusyjne, świetne wykonanie. Tutaj Tatarze nie można nic zarzucić. Tak jak w Masamune, tak samo jak w Muramasie. Jest to kawałek niesamowitego, świetnego wykonania. To jest praktycznie małe arcydzieło. Co nie zmienia faktu, że to ma golić. Bo cena nie goli. Goli maszynka. I jeżeli już wydajemy tak okrutne pieniądze, a umówmy się, trochę ona kosztuje, to niech ona goli. I niech goli nam przynajmniej tak idealnie, jak Tatara Masamune. Bynajmniej moje zdanie jest takie, że jest to absolutnie świetna maszynka. Szukamy pułapu idealnego balansu między łagodnością a efektywnością. Po ostatnim goleniu moja skóra, mimo że zarost świetnie wzrastał, powoli, spokojnie, równo, skóra odczuła trochę. I to nie było jakiegoś dramatu, bo sami widzieliście, kalafiora na twarzy nie miałem. Co nie zmienia faktu, że czuć było, że żyletka sobie pojeździła po skórze troszkę bez kary. Sprawdźmy, czy ustawienie numer 4 da odbój troszkę skórze, a dogoli lepiej, tak samo, może gorzej. Zobaczmy. Słuchajcie, ustawiona 4. Odkręcamy rączkę, ściągamy czapkę. Bierzemy nieoklejoną personkę Platinum. Jeżeli nie opisana, to znaczy, że u Snowiego jest to tak zwana produkcja USA, czyli Comfort Coated. I standaryzacja 2T, jak Tatara. Nie da się tutaj źle założyć, czegokolwiek pomylić. Dokręcamy tak, żeby te żłobienia były w równej linii i co widzimy? 4. Słuchajcie, ekspozycja zeszła do 700 dodatniej. To jest raz. I gap mamy 0,80. Także schodzimy powoli w dół. Grzejemy sprzęt. I dzisiaj w roli głównej, bo Tatara też, ale dzisiaj w roli głównej, dzięki Marcinowi, Donni Darko, nick forumowy, wracamy z firmą Wally Co. Tak jest. Wally Co Transition. Taki jest komplecik, taki jest zestawik. Wydaje mi się, że to jest ta sama baza, która ostatnio była weryfikowana przez nas. Pamiętacie film z Nowego Jorku? Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, też odsyłam. I tak jak czytam skład, jest tallow w 2 postaciach. Jest bawole mleko, jest ośle mleko, jest masło shea, jest lanolina, jest masło shea, jest linanol też. Ogólnie skład jest długi, przyjemny, ciekawy. Oczywiście ten napis tallow robi banana na twarzy Snowiego, bo lubię jak jest. W środku mamy jasne, ciekawe, krupowate coś. Co pachnie? No właśnie. I tu jest znowu zagadka. Tak samo jak było z New York zestawem. Zagadka pod tym względem, że jest to znowu zaawansowany zapach. Już nie jest taki świeży. Jest bardziej ciepły, ale słodki. Mamy tu na moje oko i mój nos mieszankę audu,
trochę cynamonu. Podobno jest tu tytoń, ale ten tytoń jest w 4. rzędzie. Nie ma żadnego pierwszego tutaj rzędu. Pierwszy skrzypiec nie gra. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Jest ciekawie. Jest słodko, ale akceptowalnie. Nie ma tej rzeźkości takiej, jak miał Nowy Jork. Rzekłbym, jesień to są dobre klimaty. Transition, czyli przeistoczenie, przetworzenie, przejście. No, powiem szczerze, zmiana ewidentnie. Powiem szczerze, grafika piękna. Ni to zachód słońca, ni to planeta, ni to jakaś kawałek natury. Wszystko z wszystkim. Takie, powiem szczerze, nowy świat. Coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda. Wally Cole tutaj rzeczywiście zwraca uwagę. Tutaj tak, to jest właśnie ta baza creme fraiche. Coś takiego ciekawego. Jak będziecie szukać sobie w sklepie takim czy owakim, to właśnie o tej bazie mówimy. Co nie zmienia faktu. 114 gramów, 4 OZ dobroci. Jeżeli chodzi o aftershave, to na końcu. Sami wiecie. Słuchajcie, czym jeszcze? Jaki professional brush shaving? Deep Stones. Jeżeli mamy nowe planety, jeżeli odkrywamy planety zgodnie z grafiką, jeżeli mamy przejścia, to tutaj zagłębiajmy się w tak zwane czeluści nowej planety, czyli połączenie rudy. Nie wiem, czy to jest złoto, czy to jest żelazo, czy to jest metal, czy to jest srebro. Pięknie to wygląda. Czarnuch, czyli bardzo przyjemny i fajny knot. 24 mm, syntetyk polecam. Jaki? To syntetyki wiadomo, na bardzo fajnym poziomie. Czarna miseczka, czarny do czarnego, no tu się musi wszystko zgadzać. Słuchajcie, moczymy delikwenta i sprawdzamy, co tym razem Wally Cole ma nam do pokazania, do powiedzenia, jaka baza. A mówię, wydaje mi się, że to jest ta sama baza, tak jak czytałem, co nie zmienia. A, tam jeszcze jest, słuchajcie, wyciąg z chmielu. Jeżeli ktoś lubi napoje z chmielu, wiemy o czym mówimy, to ma tutaj wyciąg. Może mu tym bardziej się spodoba. A ja tam wiem, dla znawców tematu, chmiel to chmiel, słuchajcie. Sama natura. Żarty żartami. Jeszcze olejek z omegi 3, omegi 6. Omega 6 to jak cię mogę, ale omega 3 to samo zdrowie. Pytanie, czy przez skórę ma jakikolwiek wpływ, bo jeżeli chodzi o dietetykę, to jest to wiecznie zbyt mało dostępny w naszej diecie temat, ale no, skrajnie ważny. Ten, kto suplementację, dietetykę czy jakiekolwiek klimatynizmu wie, o czym mówię. Słuchajcie, wracając do Tatary. Bardzo ciekawa reakcja. Bardzo się cieszę, że tak powiem. Z wielu stron się rozwinęła, jeżeli chodzi o Tatary Muramasa. I powiem szczerze, że tak. Pierwsze, co każdy zauważył, cena. No jest. Troszkę trzeba zapłacić za tą maszynkę i to tak bezdyskusyjnie. Jest to stalowa, nawet nie chcę myśleć, ile by tytan kosztował. Ale no, jest dosyć konkretna cena, jeżeli chodzi o zakup. No i teraz pytanie, bo niektórzy dyskredytują z automatu, że jest po prostu za drogo, dziękuję, do widzenia. Ale słuchajcie, pierwsza rzecz. Tradycyjne golenie niektórzy postrzegają jako pasję, jako hobby, jako coś wyjątkowego. Wiadomo, że na hobby niektórzy naprawdę potrafią niezłe pieniążki wyłożyć. To jest pierwsza kwestia. Druga rzecz. Pytanie, czy tradycyjne golenie dla Ciebie jest pasją, hobby, czy jesteś kolekcjonerem, czy najzwyczajniej w świecie po prostu tylko usuwasz sobie zarost. Chociaż ja twierdzę, żeby głębiej w to wejść. Ale nieważne. Każdy dostosowuje tradycyjne golenie do siebie. I w tym momencie punkt widzenia, jak to się mówi, zależy od punktu siedzenia, prawda? Kolejna kwestia, chyba w sumie najważniejsza. Każdy ma swój indywidualny punkt widzenia, jeżeli chodzi o wartość pieniądza. Dla jednego jest to dużo, dla drugiego do przeżycia, a dla trzeciego czemu nie? Przecież to jest moje hobby i moja pasja. Ja zawsze jestem z tych, którzy nie siedzą komuś w portfelu i nie życzę sobie, żeby ktoś siedział w moim i w tym momencie jest prosta zasada. To jest indywidualny punkt widzenia. Czy ona jest droga, czy nie. Czy
jest to bardzo dużo pieniędzy, czy nie? Czy jest to akceptowalna kwota, czy nie? To jest totalnie indywidualny temat. Ja wiem jedno, że jeżeli już wydajemy takie pieniądze, to dostajemy absolutnie genialne wykonanie. To jest raz. Markę, która coś ciekawego tworzy na rynku i tutaj nie ma gadki. Po prostu jak Tatarę ktoś bierze w ręku, to wie co ma. Ma też różne ustawienia i tutaj na przykład zawsze tak jest w tradycyjnym goleniu z jakimkolwiek kwestią. Ile osobowości, tyle zdań. Ile golących się, tyle opinii. I powiem szczerze, że tak, spotkałem się z takimi opiniami, że ta piątka to jest rzeźnik, to jest po prostu zdzierak. Nie do końca moim zdaniem tak jest. Jest oczywiście zauważalne te ostrze na twarzy, co nie zmienia faktu, że jest ono w relatywnie sensownych naprawdę ryzach. I kwestia jest następująca. Tutaj pokażę Wam tabelę, która pokazuje zestawienie Muramasy, Masamune i Masamune Dodachi. I tutaj są gapy, ekspozycje i mniej więcej odwzorowanie, jak to przeważnie powinno zgodnie z tabelą być. Ja zwracałem uwagę ostatnio na ostatnim goleniu, że te tabelki to tak troszkę nie dla mnie. Ja muszę się przekonać na własnej twarzy. Sorry, Snowy taki jest. Tabelki są fajne, książki są fajne. Nie chcę tutaj drażliwego tematu ruszać, co nie zmienia faktu, że praktyka czyni mistrza. Jeżeli praktyka łączy się z teorią, to wszystko jest ok, ale tradycyjne golenie jest tak totalnie indywidualną koncepcją, że chyba przyznacie mi rację, że tutaj nie ma tabelek. Po prostu każdy musi spróbować sam na sobie. I tak jak dla mnie ta piątka jest do przeżycia, spokojnie, tak dla niektórych jest absolutnie bezdyskusyjnie beznadziejna, bo już zbyt agresywna. Dla niektórych może być po prostu optymalnym, idealnym optimum, jeżeli chodzi o ich balans. Każdy ma swój. No i tak to się odbywa po prostu. Tak samo jest z Rockwellem 6S, 6C, że dla niektórych szóstka, piątka to jest przesadzone, po prostu totalna agresja. Dla mnie, jak wiecie dobrze, jak ktoś śledzi mój kanał, piątka jest taka akuratna. Więc to jest totalnie indywidualna kwestia. Co nie zmienia faktu, że ta tabela Wam tutaj troszkę może uzmysłowi mniej więcej, jaki to jest pułap teoretyczny przekładający się, bo jakiś punkt odniesienia, wyznacznik musi być. Kolejna rzecz, którą naprawdę urzeka mnie, tu się robi gęsto, fajnie się gęsto robi. Ten osioł z tym bawołem, tam robią robotę, powiem Wam, i trochę jeszcze ta krówka tam gada. Jest dobrze. Kolejną kwestią jest temat tego mechanizmu, powiem Wam szczerze. Im bardziej to zgłębiam, tym bardziej mnie on ciekawi. Naprawdę fantastyczna kwestia. Tam naprawdę, zgodnie z logiką, nie za szybko jest coś, co ma się zepsuć. I to jest świetne rozwiązanie. Ten patent świetny zrobili. I tutaj trzeba przyznać szapoba. Bo jak ktoś coś logicznego, fajnego, sensownego wymyślę, to pamiętajcie, że ta cena to też jest ten patent. To nie są tanie rzeczy. Co nie zmienia faktu, że mając takie rozwiązanie, masz tylko i wyłącznie to w Tatarze. I tutaj też zaznaczam zdjęcia moje. Chciałem w przybliżeniu Wam pokazać po prostu bo ostatnio pokazywałem Wam na filmie, ale jaka jest różnica między skrajnymi ustawieniami, między 1 a 5. Jak od strony czapki i od strony dolnej wygląda głowica, że tak powiem, przy schowanych tych bokach płytki bazowej i rozłożonych. Także to sobie zerknijcie. Mam nadzieję, że w tym momencie coś Wam to więcej opowie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, ja chcę się golić. Jest dobrze. Tak, jestem w stanie powiedzieć, że to jest ta sama baza, co w Nowym Jorku. Bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo ciekawa. Powiem szczerze, jest tłusto, jest świecąco, jest gęsto. Nie tak ultra gęsto, jak znam z niektórych amerykańskich produktów, ale spokojnie. Nie jest źle. Rzekłbym powiedział, jest ciekawie. Jest lepiej niż tak na tym ostatnim naszym produkcie. Nie będę już tam się pastwił. Który był co najwyżej przeciętny. Dostał ode mnie 4. Trochę na wyrost. Ale
na zachętę, jak to się mówi. Zapach znowu z tych złożonych, tym razem już cieplejszy, tym razem bardziej jesienny, ale nadal jest to pułap, nie jest to zabójstwo, jeżeli chodzi o słodycz. Patrzcie, to naprawdę bardzo fajnie wygląda ta piana. Bardzo przyjemnie. Równie przyjemny pędzelek. Deep Stone z czarnym knotem, naprawdę syntetycznym, polecam. Lubię to. Ja ogólnie lubię, jak wiecie, dobrze syntetyki, jeżeli chodzi o firmę Yaki, ale ten czarny knocik. Fajna sprawa. Ale czy weźmiecie, to jest też indywidualna kwestia, czy weźmiecie Pisofto podobny, czy Tuxedo, czy właśnie czarnucha, to robi robotę. Jest jeszcze taki brązowy, fajny też. To są detale, to są minimalne i w momencie, gdy ktoś się zapyta, no Snowy, a ten czy ten, ja Ci mogę powiedzieć moje zdanie, ale wiadomo, że na swoją twarz musisz zrobić tak zwaną inspekcję osobistą. Wziąć pędzel, wyrobić na twarzy, zdecydować, czy pasuje, czy nie pasuje. Dobra, słuchajcie. Wszystko fajnie. Chciała zaistnieć. Do zlewu, spokojnie. Miseczka tym razem. Robimy sobie ustka. Uszu nie będziemy golić. Bynajmniej nie na wizji. I lecimy. Słuchajcie. Ustawienie numer 4. Persona Platinum Comfort Coated. Pierwsze przejście z włosem do dzieła. Od pierwszego przyłożenia ewidentnie spokojnie żyletka jeździ po twarzy. To już czuć. To czuć od razu. Różnica między 4 a 5 jest zauważalna. Jeżeli chodzi o efekty, no wiecie dobrze, że usnął jego to na końcu. Nie będziemy tutaj przeżywać po 4 ruchach. Acz robi się spokojniej. Robi się spokojniej. Nadal mi brakuje tego centymetra. Nie urosła ostatnio, od ostatniego golenia. Przynajmniej o pół centymetra, żeby urosła. Cokolwiek. Ja nie wiem. No brakuje troszeczkę. Naprawdę minimalnie. I mimo, że zgadzam się z kolegami, którzy pisali, że krótka rączka jest fajna, bo można złapać pod głowicą, bo jest wszystko fajnie, super. Ja jestem tego samego zdania. Ale tak jak lubię krótkie rączki, tak tu mi czegoś tutaj mi tak troszkę brakuje. Może dlatego, że ręka po prostu, żeby mieć spokojne utrzymanie, a odruchowo leci pod głowicę, bo tam no, najlepsze jest moletowanie z faktu tych żłobień od głębokiego po bardzo płytkie. I powiem szczerze, że no, pcha się palec pod głowicę i to bardzo mocno, bo tam czuję się pewnie, nie? No poślizg bezdyskusyjnie lepszy od ostatniego golenia i to tak bezdyskusyjnie. Nie jest to $1 000 000, ale naprawdę jest dobrze, jest przyjemnie, jest sensowniej. Czuć, że ta skóra jest bardziej chroniona, czuć, że wyrobiliśmy coś bardziej treściwego. Piana naprawdę z tych takich treściwych, ale nie ultra smarów, co nie zmienia faktu, że jest fajnie, jest świecąco, jest przyjemnie. Ta baza Wally Co naprawdę zdaje egzamin w moich oczach. Owszem, chciałbym troszeczkę zapachu mocniej, troszkę mocniej, ale ja tam lubię. Dla tych, którzy lubią umiarkowane, stonowane zapachy, będą zadowoleni z Wally Co, bo widzę już drugi zestaw i oni tak po prostu mają.
Aftershave troszkę tam już kopię bardziej, ale jeżeli chodzi o kwestię mydełka, na spokojnie. Są to zaawansowane zapachy, lubią, fakt, że to zestawów jest masa, więc na pewno są przeróżne, ale te akurat, które dostałem tutaj od Marcina, czyli New York i Transition, to tak, to są takie słodsze klimaty, przy czym mówię, ten jest taki typowo zamknięty w aut, tamten troszkę bije świeżością w poprzek. No ewidentnie, całkowicie inna praca. Ta żyletka już tak nie męczy skóry. Już coraz bardziej mi się zaczyna podobać, jeżeli chodzi o pracę. Pytanie, jak z efektywnością? Masamune naprawdę bardzo, bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. I wiecie co? Cieszę się, że miałem Masamune wcześniej dzięki Piotrowi. Pozdrawiam, Piotrze. Bo mam punkt odniesienia, bo sama maszynka jako maszynka jest świetna i ona powinna indywidualnie być oceniana, ale jeżeli jest to ewolucja wcześniejszej, pierwszej maszynki, jaką stworzono w fabrykach Tatary, no to niech ona jest praktycznie we wszystkim lepsza, a przynajmniej w tym, w czym tamta była świetna, niech jest też, prawda? I okej. Pierwsze spojrzenie, jeżeli chodzi o kwestię wykonania, bezdyskusyjnie robi wrażenie. Jako produkt robi wrażenie. Jako patent robi wrażenie. Ale ona ma zrobić wrażenie goleniem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o czucie, idziemy w dobrym kierunku, tylko dosyć naprawdę w mocno dobrym kierunku. Jeżeli jest taka przepaść między 5 a 4, to pytanie, co jest między 4 a 1? Nawet się boję pomyśleć. Tak, jest bardziej spokojnie, jest bardziej przewidywalnie, jest bardziej intuicyjnie, żebym już na etapie 4 chwilami przestaję czuć żyletkę. No, naprawdę, przestaję czuć żyletkę. Powiem wam. Tylko pytanie, czy to jest złudne? Czy to jest bezdyskusyjnie efektywne? Zaraz zobaczymy. Podoba mi się za to, co Walliko mi zostawia na twarzy. Podoba mi się. Jest dobrze. Także Marcinie, Don Nidarko, druga pozycja, którą chciałeś znać moją opinię, naprawdę jest nieźle. Nie ma się czego wstydzić. W skali od 1 do 5, tej takiej snowowatej, daję, tak jak Nowy Jork, 5. Taką pewną, spokojną 5. I za właściwości, i za poślizg, i za zapach, chociaż mówię, ja bym wolał trochę mocniej, ale oceniamy tutaj produkt i powiem szczerze, jest fajnie. Łatwość wyrobienia, bezdyskusyjnie, bezproblemowa. Z tego co widzę, co ta miska z tym pędzlem dzisiaj się tak kłóci. Z tego co widzę, nawet jest to wydajne, bo wziąłem dosyć i powiem szczerze, no zostało tego w mi serce. Więc też wydajność tego mydła jest całkiem ciekawa. Słuchajcie, ostatnia prosta, czyli podwłos. Lecimy. Tatara do dzieła. Do dzieła. Nie mówię jeszcze.
po wypłukiwaniu. I powiem szczerze, że mimo, że te rynny są takie nie za duże, szczególnie jak ta płytka bazowa jest ściągnięta, one naprawdę nie są jakieś potężne, to nie ma jakiegoś wielkiego dramatu. I to jest ciekawe, że te dwie tutaj rynny z jednej i z drugiej strony, ale nie na całej długości głowicy, powiem szczerze, jest ok. Także tutaj też Tatara zrobiła robotę. No, jest naprawdę o wiele spokojniej. I no właśnie. Bardziej intuicyjnie, bardziej spokojnie. Dla kogoś, kto nie lubi przesadnego czucia ostrza na skórze, albo ma wrażliwą skórę, albo po prostu taką charakterystykę maszynek lubi, odczuje różnicę. No. Nawet ten się nie kłóci, słuchajcie. Ten, co zawsze na krawędzi ust ze skórą rośnie. Dzisiaj nie ma szans na dyskusję. Owszem, to nie jest tak, że to się zrobił na czwórce taki miziak, że po prostu ten niżej to już nie, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał. To nie jest tak, o, widzicie, że tutaj całkowicie żyletka nie jeździ po skórze. Ja po prostu mówię, że jest różnica między 5 a 4, zauważalna, bardzo zauważalna. I nawet sobie zrobimy test Red Alert. O, jest ładny. Jest ładnie. Tutaj coś. Sekundka. Jeszcze sobie żuchwę podciągniemy, bo coś tutaj mi się nie podoba aż tak. O. I teraz jest to, co ma być. Dobra, słuchajcie. Ciekawostka. Zimna woda dla nowych, do znudzenia, do wyboru. Zimna, lodowata. Co tam kto lubi? Słuchajcie, jest pięknie, jeżeli chodzi o poślizg. To naprawdę ten Wallico potrafi dać to, co... No, jeżeli zapachy pasują, to jest dobrze. I teraz lecimy. Słuchajcie. Szkło, totalne szkło. I tutaj też, no jak zwykle w tej jamie trochę jest. Tutaj schowaśki, ale jest to naprawdę... Tego nie będzie. Jak to się cofnie za parę minut, to będzie na spokojnie. Więc ten poziom już naprawdę robi robotę. Co ciekawe, wraz z zmniejszoną agresją, jeżeli chodzi o ostrze, nie schodzimy z efektywnością. I to jest bardzo dobry sygnał. Jestem ciekaw oczywiście, co potrafi trójka, dwójka, jedynka. Ale to już naprawdę robi się ciekawie. To są naprawdę fajne efekty goleniowe. I to mnie cieszy, że schodzimy, jeżeli chodzi o czucie ostrza na skórze, ale też nie tracimy efektywności, a może więcej. Bo przez to, że skóra nie dostaje popalić, ręka spokojniej
zaczyna pracować. I w tym momencie bardziej intuicyjnie, można lekko docisnąć, wiadomo. Jest fajnie, jest naprawdę dobrze. To jest bardzo przyjemne, bardzo dobre golenie. Efekt jest dobrze. O, jest dobrze. Zresztą sami chyba widzicie. Sami chyba widzicie. Słuchajcie, Transition Aftershave. Co tu mamy? Już wam mówię, na pewno mamy Made in USA. To na pewno. Na pewno mamy Princeton Action Barbieri Agent Unity bla 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 bla. Tak czy siak 118 ml apteczka, ściemniana, szklana buteleczka. Pytanie, co za dżin w środku siedzi? Wypuśćmy dziada. Kryza jest, ale to leci. Nie boi się wylatywać. Ło! Czuć alkohol. Oj, czuć. I to nie mało. Nie bali się dodać. Oj, nie bali. Dobre. Jakby trochę bardziej niż w tym Nowym Jorku. Chyba na tej planecie bardziej spożywają alkohol niż w mieście dużym. A ja tam wiem, nie znam się. Pożartowali, ale słuchajcie, tutaj jest mocniej. Tu jest więcej tego autu słodkiego. Tak, jest podbicie, tak jak w Nowym Jorku, jest takie podbicie bardzo, ale to bardzo. Walling chyba tak robi, że te mydła robi takie stonowane, niby fajnie, niby delikatnie, a w aftershave'ie buch, bomba, bez dyskusji. I tak tu jest tak samo. Owszem, one nie utrzymują się w tej agresji długo. To nie jest to, że po prostu ten zapach dudni przez pół dnia. Nie, spokojnie, ale pierwsze uderzenie jest takie, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. I tutaj wiecie co, nawet tego tytoniu trochę więcej jest z tym Audem. Trochę ten cynamon, ta słodkość jakby tak zaczyna się rozmywać. Ten zapach ewoluuje, on jest złożony, ale on jest przyjemny, on jest fajny. Nie jest to jakiś syrop na kaszel, taki słodki, że aż nie można wytrzymać. Spokojnie. Jest to fajny. Bardzo fajny, ciekawy zapach na właśnie te jesienne, teraz chłodniejsze dni. Także ogólnie rzecz biorąc, moje zdanie po drugim komplecie już Wallico bardzo ciekawy i fajny zestaw. Polecam. Naprawdę. Z czystym sumieniem i dalej. Pamiętajmy o tym. Zapachowo wedle uznania. Jakościowo to się zgadza. To jest bardzo dobry zestawik. Moim zdaniem. Już drugi. I chyba Wallico odstawiamy delikatnie na bok, co nie zmienia faktu, że Marcinie, dziękuję Ci bardzo za Don Nitarko, za zestaw. Drugiemu Marcinowi dziękuję bardzo za kolejne doświadczenie, jeżeli chodzi o Tatarę. Słuchajcie, 4 mamy za sobą. Szukamy opinii, jeżeli chodzi o ustawienie numer 3. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać, bo powiem szczerze, po tej 5 to byłem taki troszkę patrzcie, ale alkohol tutaj rozluźnił. Mikro dziachnięcia. Gdzieś tam jest, ale naprawdę alkoholu jest masa. Zresztą widać po mojej skórze, że no dostała takiego kopa, że hej. Co nie zmienia faktu, że za chwilę to się wyciszy. Słuchajcie, zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Schodzenie w dół jest przyjemniejsze. Zobaczymy, na jakim poziomie i zatrzymamy się, jeżeli chodzi o opinię tej przyjemności, bo podejrzewam, że jeżeli będziemy schodzić coraz niżej, a może nie, może z tą efektywnością będzie coraz lepiej. Nie wiem. Wiem, że między 5 a 4 jest przeskok bardzo duży, jeżeli chodzi o czucie żyletki i naprawdę efektywności nie tracimy. I to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, widzimy się już na następnym goleniu. Bierzemy Tatarę, bierzemy ustawienie numer 3 i bierzemy nowy zestaw. A jaki? I już Was zapraszam. Do następnego. Trzymajcie się. Miłego popołudnia. Cześć.